Nazywam się Maksym i od 6 lat jestem wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej. Należę do szkolnego klubu wolontariatu Animus. Do DPS-u jeździmy regularnie, co 2 tygodnie. Pewnego razu w klasie pierwszej gimnazjum mieliśmy lekcję zastępczą z pewną panią, która opowiedziała nam o swoich planach założenia w szkole klubu wolontariatu. Z całej klasy zgłosiły się 3 dziewczyny. Zgłosiłem się również ja. Doszło do pierwszego spotkania wolontariuszy, zaplanowaliśmy wyjazd, no i pojechaliśmy. Dzień dobry. Ja kręcę. Pan cię kręci, ja kręcę dzisiaj. O Jezu, kochany. Dzień dobry. Dzień dobry, serce moje. Cześć. Cześć Pani Aniu. Proszę bardzo, pożyczkowy. Pani ulubiony. Tak. Pani ulubiony. Przyjechaliśmy dzisiaj Pani. Nie no. Oj Pani Elu. Bo się ja rozkroję i co wtedy będzie? Jak ja się pokroję, co? No, bierzemy ładnie usiąść. Przyjechaliśmy do DPS-u. W trakcie zwiedzania domu widzieliśmy mieszkańców. Byli to ludzie starsi, schorowani, samotni. Zwróciłem uwagę na panią, która jeździła na wózku inwalidzkim i szybko tarła ręką o rękę. Przedstawiłem się, powiedziałem dzień dobry. Pani była bardzo niespokojna i przygnębiona. Miała czerwony sweter i dziwnego buta z drutami. Pomyślałem o ludziach, którzy pozostawieni z dala od rodzin właśnie tak spędzają czas. Po oprowadzeniu nas przedstawiono nam podopiecznych. Oprócz mnie w wolontariacie nie było żadnego chłopaka, szybko więc dostałem pseudonim Rodzynek. Kiedy to przedstawiono już wszystkim innym wolontariuszom podopiecznych, przyszła kolej na mnie. Zabrano mnie do pokoju na pierwszym piętrze. Kiedy otworzyłem drzwi, ujrzałem panią siedzącą na wózku pośrodku pokoju. Była to ta osoba, o której wspomniałem wcześniej. Czerwony sweter, dziwny but i strasznie smutna mina. Nieco się przeraziłem, lecz wszedłem i powiedziałem: o, my już się znamy. Pani odpowiedziała swoim serdecznym uśmiechem. Ja pamiętam ten pierwszy dzień, wiesz? Tak to Pierwszy pamiętam, dzień, tak, pamięta? tak. Jak siedziałeś sobie przy stoliku i mnie przywieźli do ciebie. Pani Elu, to jest twój Maksiu, który cię wylosował. Boże święty. I ciasto było, i kawka była. Pierwszy dzień to był taki zapoznawczy. Czysty, nie? I wtedy to trend. O, ja. Dogadamy się, nie dogadamy się. Dogadamy się, nie dogadamy się. A chyba nie ma. Nikt tak się nie dogaduje jak my, nie? Oj nie, oj nie. I rozumiemy bez słów i się dowiedzą. Najgorzej zawsze było ze znajomymi, którzy dogryzali mówiąc: zmieniałeś już pampersa? Żaden z kolegów nie odważył się przecież nawet wyjechać do DPS-u, aby zobaczyć jak to jest, jak ważni jesteśmy dla tych ludzi. Kiedy miałem chwilę słabości, rozstałem się z dziewczyną, nie poszedłem do rodziców. Było to bardzo głupie, miałem przecież 16 lat, więc jak miałem z nimi o tym porozmawiać? Pojechałem do DPS-u i z podopieczną właśnie rozmawiałem. Czuję się dzięki niej bardzo potrzebny, ponieważ wiem, jak bardzo wyczekuję każdego mojego przyjazdu.
Mimo dogryzania chłopaków i wszystkich innych przeciwności, przepełnia mnie radość, kiedy pomyślę, że w piątek pojadę do Wysokiej i sprawię, że osoba, która na ogół się nie uśmiecha, zacznie krzyczeć na mój widok. Ciężkie momenty bywają dość często. Podopieczni żalą się nam, opowiadają historie, czasem z przeszłości, czasem sytuacje, które zdarzają się na co dzień w DPS-ie. Pojawiają się przy tym łzy i oczekiwanie na nasze dobre słowo i uśmiech. Pani, do której jeżdżę ja, jest sparaliżowana na skutek wylewu. Ma sparaliżowaną całą prawą stronę ciała, porusza się więc na wózku. Kiedy przyjeżdżam, opowiada, jak idzie jej rehabilitacja. Z chęcią pokazuje również, ile jest już w stanie przejść bez wózka. Jestem więc dla niej bardzo dużą motywacją. Pani obiecała mi przecież, że kiedyś jeszcze ze mną zatańczy.